Odwiedzając nasz ogród zoologiczny, pewnie udało Wam się zaobserwować to ciekawe zwierzę, które znajduje się tutaj obok mnie. Często jako pracownicy słyszymy, że jest ono błędnie nazywane jeżozwierzem. Jeżozwierzę w naturze zamieszkują Afrykę oraz Azję, a to jest urson amerykański, więc jak sama nazwa nam podpowiada, zamieszkuje w naturze Amerykę Północną. To, co sprawia, że te dwa zwierzęta są ze sobą mylone, to zapewne liczne kolce, które pokrywają ciała obu tych gryzoni. Mogą Cię przedstawić, nie powiedzieć, że jesteś Ruzia. Ursony zamieszkują głównie Alaskę, Kanadę oraz zachodnie i północno-wschodnie obszary Stanów Zjednoczonych. Występują na różnych typach siedlisk, np. w gęstych lasach, tundrze, na łąkach czy też pustynnych obszarach pokrytych krzewami. To zwierzęta prowadzące raczej samotniczy tryb życia. Czasem w okresie zimowym zdarza się, że dzielą ze sobą miejsce w kryjówkach. Pozostając w temacie mroźniejszej pory roku, warto zaznaczyć, że ursony nie zapadają wtedy w sen zimowy. Prowadzą nocny tryb życia. Na wybiegu naszych ursonów można zauważyć liczne pnie drzew, po których uwielbiają się one wspinać, ponieważ są to zwierzęta nadrzewne. Nie należą do szybkich zwierząt, ale silne pazury i nagie opuszki na szerokich stopach pozwalają im mocno obejmować gałęzie drzew w trakcie wspinaczki. Na ziemi gryzonie te poruszają się z prędkością zaledwie do 3 km na godzinę. W takim wypadku nie są one mistrzami ucieczki przed drapieżnikami. Jednak wykazują inne, bardzo ciekawe sposoby na ostrzeganie i bronienie się przed nimi. Po pierwsze, wydzielają specyficzny, silny zapach, który staje się bardziej intensywny, gdy stają się niespokojne. Najeżają też swoje kolce, ukazując biały pasek na grzbiecie oraz ostrzegawczo stukają zębami. Jeżeli pomimo ostrzeżeń zapachowych, dźwiękowych i wizualnych drapieżnik nie odpuszcza, to urson odwraca się do niego tyłem i atakuje kolczastym ogonem w okolicę pyska. Po takim ataku kolce ursona najczęściej pozostają w ciele napastnika. Dlaczego? Czubek każdego takiego kolca pokrywają zwrócone ku tyłowi mikroskopijne zadziory. Dzięki nim łatwiej wbijają się w ciało, ale trudniej je z niego wyciągnąć. Co ciekawe, urson posiada aż 30 000 kolców, które nie są puste w środku, tylko wypełnione gąbczastą substancją, a to czyni je lekkimi i sztywnymi. Warto jeszcze obalić mit, jakoby ursony potrafiły strzelać kolcami. Tak jak już wspomniałam, ursony należą do gryzoni, a to oznacza, że dwie pojedyncze pary ich siekaczy stale rosną, zarówno te w szczęce, jak i te w żuchwie. Wykorzystują te zęby do gryzienia pokarmu, czy też obrony. Ich dieta jest zależna od pór roku. Wiosną i latem jest bardziej różnorodna, bo obejmuje korzenie, liście, nasiona, jagody i trawę. Zimą natomiast ursony zjadają głównie korę. Sezon godowy ursonów rozpoczyna się we wrześniu-październiku i trwa do grudnia. Ciąża trwa około 210 dni. No tak, ale powróćmy do rytuału godowego, który może nam się wydawać nieco osobliwy. Otóż, aby samica mogła przystąpić do rozrodu, musi zostać oblana moczem samca.
to wywołuje u niej pełną ruję. Jeżeli samica przyjmie na siebie młodszy samca, to dobry znak i kolejno może dojść do konsumpcji związku. Później na świat przychodzi jedno młode, którym matka opiekuje się przez ponad 120 dni, aż się ono usamodzielni. No teraz posłuchajmy, czy Ruzi smakuje jej śniadanko. Dobra.